Witam o poranku. Co dalej na giełdach USD, stopach procentowych po Jackson Hole? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, która startuje już dzisiaj, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tu poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel następnego dnia w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i oczywiście informuję, że jutro o godzinie 18 zrobimy następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zaczynamy. Co dalej na giełdach USD, stopach procentowych po Jackson Hole? Cały weekend to oczywiście spotkanie Jackson Hole i wnioski, jakie rynek będzie wysuwał po tych informacjach, które poznaliśmy podczas tego spotkania bankierów centralnych. No i dla nas najważniejsze jest to, co zrobił rynek i na pierwszy ogień idzie oczywiście to, co zrobiły obligacje i widzimy tutaj, jak przesunęły się podczas piątkowej sesji amerykańskie i niemieckie obligacje. I jaki jest wniosek? Największa zmiana jest dla europejskich papierów, dla niemieckich papierów, ale o tym dojdziemy. Chciałbym zasugerować i na samym początku powiedzieć, że to nie amerykańskie papiery okazały się być głównym celem, głównym takim rynkiem, który się zmieni, tylko właśnie europejskie papiery, w tym europejskie obligacje i rynek stóp procentowych. Za chwilę do tego dojdziemy, natomiast warto zwrócić uwagę także na następny wykres, jak bardzo zmieniły się oczekiwania co do 75-punktowej podwyżki stóp procentowych dla Stanów Zjednoczonych i dla ECB we wrześniu i widzimy właśnie to samo zjawisko, tylko że na właśnie wykresie pokazującym te oczekiwania, że oczekiwania dla strefy euro poszły bardzo wyraźnie do góry, a dla Stanów Zjednoczonych generalnie się nie zmieniły. Wniosek jest taki, że wydarzenia i słowa prezesa Powella i innych bankierów centralnych mają przełożenie głównie na to, co się ma dziać w Europie, a nie w Stanach Zjednoczonych. Następny bardzo ciekawy wykres, na który oczywiście należy zwrócić uwagę, to przesunięcie amerykańskiej całej krzywej dochodowości. Widzimy wszystkie tenory, wszystkie terminy zapadalności papierów skarbowych w Stanach Zjednoczonych i na przestrzeni ostatniego tygodnia mamy ewidentne przesunięcie o ponad 20 punktów bazowych na całej krzywej dochodowości. Wniosek jest taki, że słowa prezesów banków centralnych są odbierane bardzo jastrzębio przez rynek. Rynek oczekuje kontynuacji podwyżek stóp procentowych. Jest oczywiście to negatywna informacja dla giełd papierów wartościowych, a rynek walutowy, amerykański dolar, euro będą musiały się do tego dostosować i to zacząć wyceniać. I dzisiejsza sesja, która jest praktycznie pozbawiona ważniejszych danych makroekonomicznych, moim zdaniem będzie polegała na dyskontowaniu, ostatecznym wcielaniu w ceny tych informacji z Jackson Hole, które poznaliśmy. Więc jako, że mamy całą krzywą dochodowości i wiemy, że spotkanie Jackson Hole było jastrzębie, czyli było nastawione na to, że polityka banków centralnych będzie jeszcze bardziej zaostrzana, że będą stopy procentowe szły bardziej do góry. Warto obserwować kolejną ciekawą reakcję rynku obligacji, czyli inwersję krzywej dochodowości. I w tym wypadku widzimy, że spread, czyli różnica między rentownościami dwuletnich amerykańskich obligacji, a 10-letnich obligacji zwiększyła się do minus 60, a to oznacza, że rynek wycenia siłę, skalę i długość recesji amerykańskiej gospodarki w skali nieobserwowanej od 20 lat, ponieważ ten spread, ta inwersja krzywej jest tak mocna, jak to obserwowaliśmy w ostatnim czasie właśnie w 2000 roku, w 2001 roku i taką skalę należy przyjąć jako bazową, że recesja amerykańskiej gospodarce będzie długa i by przypominała to, co się wtedy działo 20 lat temu w amerykańskiej, oczywiście światowej gospodarce. I oczywiście jak zmieniły się stopy procentowe, jak zmieniły się oczekiwania. Bierzemy pod uwagę grudzień, w dalszej kolejności dalsze terminy spotkań bankierów centralnych, ale moim zdaniem najważniejsze dla nas, dla porównywania są te spotkania na koniec grudnia i widzimy, że implikowana stopa procentowa na koniec grudnia tego roku dla Stanów Zjednoczonych
to jest 3,70, czyli wyraźnie poszła w górę na przestrzeni ostatniego dnia i weekendu. Dla strefy euro implikowana stopa procentowa na koniec grudnia to jest 1,35. Widzimy, że tutaj przesunięcie jest zdecydowanie większe niż dla Stanów Zjednoczonych. Dla Wielkiej Brytanii grudzień jest wyceniany na implikowanej stopie procentowej na 3,29. Dla Japonii jest to implikowana stopa procentowa na koniec grudnia to jest 0,00, czyli rynek spodziewa się także podwyżki stóp procentowych w Japonii. To jest bardzo ciekawe, interesujące, co się może tam wydarzyć. Dla Australii koniec grudnia implikowana stopa procentowa to jest 3,33. Dla Nowej Zelandii jest to dokładnie na koniec listopada to jest 3,91 i dla Kanady koniec grudnia tego roku jest wyceniany na implikowanej stopie procentowej na 3,71. Czyli widzimy, że stopy procentowe tylko w Nowej Zelandii mają zbliżyć się do poziomu 4%. Generalnie stopy procentowe w większości obszarów mają sięgnąć poziomu około 3,5 do 3,25. I rynek będzie musiał się oczywiście do tego dostosować. I co jest ciekawe, widzimy także podwyżkę stóp procentowych w Japonii. Natomiast to, co nie sprzyja tezie o tym, że czekają nas podwyżki stóp procentowych, to jest informacja o tym, że inflacja PCE, czyli ten miernik inflacji, na który Fed bardzo zwraca uwagę, pierwszy raz od kwietnia 2020 roku zaczęła tutaj w ujęciu miesięcznym spadać. I to jest taki czynnik, który sygnalizuje, że presja inflacyjna znika, zmniejsza się. Wynika to oczywiście z globalnej recesji, ze spowolnienia gospodarczego i z tych zjawisk gospodarczych, które są wywołane już wcześniejszymi podwyżkami stóp procentowych. Czyli widzimy, że tutaj gospodarka zachowuje się dość klasycznie i jeżeli stopy procentowe pójdą dalej w górę, to oczywiście ta presja na to, żeby inflacja zaczęła zanikać, jest większa. Fed generalnie i prezes Powell i banki centralne podczas Jackson Hole zwróciły szczególną uwagę na to, że trzeba walczyć z tą inflacją i oczywiście, że tutaj możliwe jest nie patrzenie, nie koordynowanie działań banków centralnych z zachowaniami rządów, ponieważ inflacja musi być zwalczona, żeby nie doszło do tego powielenia schematu z lat 70., tak mówią bankierzy centralni. I być może niektórzy ekonomiści sygnalizują, że będą także podnoszone cele inflacyjne banków centralnych. To jest przesłanie, które wprost jest zawierane w wszystkich komentarzach i dokumentach po spotkaniu w Jackson Hole. Następny ciekawy wykres to oczywiście rynek obligacji. Jak to tutaj się teraz kształtuje? Jesteśmy na amerykańskich obligacjach cały czas na tym zniesieniu Fibonacciego 61,8%, czyli poziomy 3,12. Dzisiejsza sesja to jest oczywiście walka o to, żeby pokonać albo znowu odbić od tego poziomu, więc bardzo wiele zależy. Jeżeli rentowność pójdzie w górę, indeksy giełdowe momentalnie spadną, a jeżeli rentowność spróbuje zawrócić, utrzymać się poniżej poziomu 3,12, to indeksy giełdowe na całym świecie prawdopodobnie spróbują jakiegoś wzrostowego odbicia, więc od obligacji rentowności w okolicach 3,12% bardzo wiele zależy moim zdaniem, zwłaszcza na indeksach giełdowych. Kiedy zobaczymy, jak pozycjonują się tutaj gracze na amerykańskich obligacjach, to widzimy, że short jest coraz większy, czyli rynek nastawia się na spadki cen obligacji, czyli wzrosty rentowności i ta netto krótka pozycja inwestorów spekulacyjnych, dużych graczy, którzy teoretycznie mają większą wiedzę, doświadczenie, jest na coraz większe i mocniejsze spadki cen obligacji, czyli wzrosty rentowności amerykańskich papierów. Kiedy zobaczymy niemieckie papiery, to tutaj sytuacja jest jeszcze gorsza, ponieważ poziomy ostatnie zostają pokonywane. Rentowność na poziomie bliska 1,40% to jest sygnał, że tutaj niemieckie obligacje reagują mocniej na to, co się dzieje, na te wydarzenia i jest to potwierdzenie, że te przesłanie banków centralnych z Jackson Hole jest bardziej jastrzębie dla strefy euro niż dla Stanów Zjednoczonych i moim zdaniem o tym bardzo niewiele się teraz mówi, a rynek właśnie to nam sygnalizuje. A jak na polskich stopach procentowych, ponieważ bank centralny w Polsce także będzie musiał podjąć decyzję. I widzimy, że WIBOR 3-miesięczny generalnie jest na niezmienionych poziomach, tylko lekko on rośnie, 6,97.
Kiedy zobaczymy stawki FRA, to na najbliższe posiedzenie rynek wycenia coraz większą szansę nawet na 50 punktów podwyżki stóp procentowych. Bank Centralny będzie miał wielkie zadanie do tego, żeby zrównoważyć wpływ negatywnych czynników związanych ze wzrostem gospodarczym oraz oczywiście poziomem inflacji. Rynkowe oczekiwania są coraz bardziej na 50-punktową podwyżkę stóp procentowych we wrześniu, za kilka dni w naszym kraju i za kilkanaście dla innych krajów i obszarów gospodarczych w Europie. Kiedy zobaczymy na stawki na pierwszy kwartał 2023 roku, to widzimy, że rynek wycenia co najmniej 3 jeszcze podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych i coraz bliżej tego, że stopy procentowe w pierwszym kwartale w przyszłym roku będą jeszcze o 100 punktów bazowych wyżej niż jest teraz, a za rok cały czas są jednak wyceniane obniżki stóp procentowych, że zaczną się one w trzecim kwartale 2023 roku. Tak to wygląda teraz z polskiego rynku pieniężnego i polskiego rynku, który wycenia to, jak stopy procentowe w Polsce mają się zachowywać, a polskie obligacje na razie są stabilne. Ostatnie maksima dokładnie na spojeniu średnich kroczących wydają się być mocnym oporem i zobaczymy, co się wydarzy. Jeżeli oczywiście ten poziom zacznie być pokonywany, otwiera się perspektywa do następnej fali wyprzedaży polskich papierów, a poziom 6% od dołu jako wsparcie działa jako punkt odniesienia w sytuacji, kiedy rentowności zaczęłyby spadać, czyli polskie obligacje zaczęłyby być kupowane. Natomiast moim zdaniem szansa na to jest coraz mniejsza po tym, co się oczywiście dzieje na światowych rynkach długu. Rynek krajowych aktywów warto także poświęcić złotemu. W tym wypadku oczywiście dolar złoty jest główną teraz parą, na którą patrzymy, z powodu tego, że przełożenie euro-dolara jest na amerykańskiego złotego względem złotego polskiego jest największe i jesteśmy już coraz bliżej znowu przetestowania maksimów z poprzedniego tygodnia i maksimów sprzed kilku tygodni, które są zlokalizowane dokładnie na górnej krawędzi kilkuletniego kanału wzrostowego. Widać to na wykresie z platformy Xstation i każde dotknięcie, każdy test tego poziomu będzie prawdopodobnie wykorzystywany przez graczy do tego, żeby spróbować zagrać na formację podwójny szczyt, licząc na to, że uda się teraz kupić polskiego złotego, a to, że będziemy otrzymywać coraz większych punktów swapowych codziennie z krótkiej pozycji na dolar złotym, będzie naprawdę atrakcyjną perspektywą dla inwestorów, zwłaszcza zagranicznych. I oczywiście rynek tutaj polskiej giełdy. Polska giełda, jak widzimy na wykresie, pokazuje nam, że ma ochotę na tendencję spadkową, na kontynuację ruchu w dół i każdy oczywiście spadek poniżej poziomu 1600 punktów otwiera perspektywę do ruchu w okolice 1500 i dopiero w okolicach 1500 punktów na WIG20 mamy potężne wsparcia, które mogą zatrzymać ruch spadkowy. Natomiast kształt świecy tygodniowej, jaką widzimy na wykresie, sprzyja temu i oczywiście dzisiejsze nastroje o poranku w Europie także sprzyjają temu, żebyśmy otworzyli tydzień z luką spadkową i ruszyli w okolice tych wsparć, o których przed chwilą wspomniałem. Następny rynek, na który patrzymy, to przede wszystkim oczywiście amerykański dolar. Ja jestem bardzo ciekawy, co się stanie tutaj na amerykańskim dolarze, ponieważ jak widzicie od samego początku tego komentarza mówię i pokazuję, że to przesunięcia dla strefy euro są mocniejsze niż dla amerykańskiego dolara. Teoretycznie więc euro powinno dostać paliwo do tego, żeby się umocnić, ale w praktyce widzimy, że euro-dolar raczej ma ochotę na spadki niż na wzrosty. Ma ochotę ostatecznie pokonać parytet, czyli poziom 1,00, czyli miejsce, gdzie przebiega dolne ograniczenie kilkuletniego kanału spadkowego, więc dzisiejsza sesja będzie naprawdę bardzo ważna. Jeżeli pokonamy poziom 0,99, to oczywiście otwiera się perspektywa do następnej fali umocnienia amerykańskiego dolara, ale jeżeli wrócimy w okolice parytetu, wrócimy nad parytet, to zagrywka na następne odbicie od dolnego ograniczenia kilkuletniego kanału wzrostowego, na odbicie od parytetu, na zagrywkę na kilkutygodniową formację podwójne dno z linią szyi na poziomie 1,0350 będzie scenariuszem bazowym. Moim zdaniem tak to będzie. Natomiast znalazłem także ciekawy wykres pokazujący, jak hedge fundy, czyli ci inwestorzy, którzy teoretycznie mają duże kapitały, mają dużą wiedzę,
mają doświadczenie, jak się pozycjonują na amerykańskim dolarze i widzimy, że systematycznie z tygodnia na tydzień jest coraz mniejsza. Netto krótka, coraz bardziej otwierają pozycję ci inwestorzy przeciwko amerykańskiemu dolarowi. Generalnie jest to pozycja już netto przeciwko amerykańskiemu dolarowi, ale w tym wypadku mamy też rozbicie na poszczególne inne crossy. I widzimy, że inwestorzy grają coraz bardziej przede wszystkim na to, żeby obserwować ruch wzrostowy na kablu. Jeszcze mają krótką pozycję na euro-dolarze, ale generalnie cały łączny taki wskaźnik dotyczący amerykańskiego dolara pokazuje już netto krótką pozycję. Kiedy zobaczymy dolar do jena, widzimy atak na ostatnie maksima. Przypominam, to też jest bardzo ważne miejsce i przypominam powiązanie jena japońskiego z rentownościami. Wniosek jest taki, że jeżeli rentowności pójdą w górę, to wszystkie pary związane z jenem także pójdą w górę, a najbardziej dynamiczny ruch może być przede wszystkim oczywiście na parze dolar do jena. A to, co mrozi inwestorów na rynkach papierów wartościowych, to jest dzisiejsze zachowanie Bitcoina. Nie tylko w piątek Bitcoin mocno zaczął spadać, ale dzisiaj rano otwieramy się poniżej poziomu psychologicznego 20 000 dolarów. A to moim zdaniem jest sygnał, że widzimy odbicie od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. Na tym wykresie w tle to bardzo dobitnie obserwujemy, a to wprost zachęca do następnej fali wyprzedaży Bitcoina, do ruchu w okolice tych 10, 12, 13 tysięcy dolarów, gdzie rynek pokazywał następne wsparcie i oczywiście sygnalizuje globalną wyprzedaż ryzyka, ponieważ pokazuje już od wielu tygodni, miesięcy powiązanie między kryptowalutą a indeksami giełdowymi. Więc jeżeli Bitcoin wybiera spadki, to prawdopodobnie indeksy giełdowe także wybiorą spadki i spełni się znowu ta statystyka, którą także zamieszczam w ostatnich dniach o tym, że wrzesień to jest statystycznie najgorszy miesiąc dla akcji podczas całego roku na indeksach giełdowych, więc wygląda na to, że spełni się statystyka, która mówi, że i w tym roku wrzesień będzie mocno spadkowy dla indeksów giełdowych. Indeksy giełdowe oczywiście dzisiaj S&P będzie miał szansę zawalczyć o poziom 4000 punktów. Tak to wygląda z tego, co się teraz dzieje. 4000 punktów, jeżeli zostałoby pokonane, przełamane, otwiera się perspektywa do mocnych spadków, przetestowania ostatnich minimów. Kształt świec tygodniowych naprawdę zachęca do tego, żeby znowu ruszyć w dół. Widzimy także, że ci spekulanci, duzi inwestorzy, hedge fundy mają coraz większą krótką pozycję na indeksie giełdowym S&P, na indeksie giełdowym Nasdaq i na indeksie Dow Jones. To widzimy bardzo dobitnie na tym wykresie, który teraz jest w tle, a indeks DAX prawdopodobnie spróbuje przełamać ostatecznie te wsparcia, te poziomy teraz już oporu, które widzimy na wykresie i ruszyć w okolicy tych minimów sprzed 2 miesięcy i z marca. Z dużą szansą, że je pokonamy, ponieważ inwestorzy widzą jak na dłoni, że na wykresie każdy kolejny szczyt większego odbicia jest położony niżej, a to zachęca do tego, żeby łamać wsparcia i dyskontować spowolnienie gospodarcze, recesję w skali głębszej niż wcześniej zakładano, ponieważ przesłanie banków centralnych z Jackson Hole jest jednoznacznie jastrzębie, czyli nastawione na podwyżki stóp procentowych, a to jest bardzo negatywna informacja dla giełd papierów wartościowych, które, jak przypominam, wyceniają teraz to, co się stanie w gospodarce na przestrzeni następnych 6-9 miesięcy, a spadki indeksów giełdowych oznaczają moim zdaniem, że rynek dyskontuje negatywny scenariusz rozwoju sytuacji w gospodarce amerykańskiej, europejskiej i generalnie światowej. Na koniec surowce, rentowności idą w górę, czyli cena złota idzie w dół i spodziewajmy się także tutaj testów wsparć w rejonie $1680, $1700. To jest scenariusz bazowy, kiedy zobaczymy na zachowanie ceny miedzi, to w tym wypadku cena miedzi wymyka się spod tego scenariusza, który zakłada wyprzedaż ryzyka, ponieważ cały czas utrzymujemy się nad psychologicznym poziomem $8000, więc gdyby i miedź zaczęła spadać, pokonywać to psychologiczne wsparcie, to otwiera się perspektywa także spadkowa tutaj na tym surowcu. Na koniec oczywiście ropa naftowa, która w momencie tworzenia tego wpisu, czyli dzisiaj o poranku, utrzymuje się cały czas nad poziomem $93, a utrzymywanie się nad tym poziomem to jest sygnał, że cena miedzi po pierwsze walczy o wsparcie, po drugie chce utrzymać tą
utrzymać scenariusze prowzrostowe jako scenariusze bazowe. Dlatego obserwujmy także, jak zachowuje się cena względem tego poziomu. Każdy spadek poniżej $93 oznacza także, że rynek ropy naftowej dyskontuje to spowolnienie i światową recesję, i to będzie negatywny następny czynnik skłaniający ku temu, żeby indeksy giełdowe zaczęły mocno dalej spadać. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam wszystkich do tego, żeby śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, która startuje już dzisiaj. Żeby to zrobić, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel następnego dnia w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i miłego, pięknego dnia podczas następnych godzin.